jak się układała gehenna, jeżeli tak mogę, droga krzyżowa reżysera filmowego w Polsce. Najpierw składało się pomysł. Na kilku stronach napisane było, że będziemy robić taki film, albo że będzie to adaptacja takiej i takiej powieści. Zapadała decyzja, czy władze polityczne chcą, czy nie chcą. To była pierwsza decyzja. Potem powstawał scenariusz, no i ten scenariusz albo zyskiwał akceptację, albo nie zyskiwał akceptacji. Czasem jeszcze domagano się, żeby zrobić scenopis, czyli jakby wersję bardziej techniczną i jeszcze zatwierdzano scenopis. Czasem władze takie niepewne mówią, a jeszcze dajmy sobie jedną okazję, żeby to utrącić, niech oni napiszą scenopis, to my zobaczymy, czy my będziemy robić ten film. To były pierwsze. Potem zaczynała się realizacja, wolność. Rób co chcesz. To było najwspanialsze i temu zawdzięcza polskie kino swoje wielkie zwycięstwo. No ale na tym się kończyła zabawa, bo teraz przychodziła, szef zabierał film i oglądał gdzieś z jakimiś towarzyszami. Kto, co, jak, kogo się radził, tego się nie można było dowiedzieć. I dopiero jak on się z nimi naradził, wzywał reżysera, mnie w tym wypadku, i mówił, no panie Andrzeju, my się tu zastanowiliśmy i to trzeba wyciąć. Tego i tego nie może być w filmie. No i zaczynały się negocjacje, czy rzeczywiście trzeba, czy nie. Czasem jeszcze reżyser próbował zyskać w wyższej instancji jakieś złagodzenie i wtedy szedł jeżeli go dopuszczali oczywiście, szedł do Wydziału Kultury Komitetu Centralnego, który kierował naszym ministrem od kinematografii i tam próbował coś wyhandlować, że tak powiem. No, jak już reżyser zrobił te wszystkie zmiany, wynegocjowane. W tym momencie film już mógł odbyć tak zwaną kolaudację. Czyli schodziło się środowisko filmowe upoważnione do tego, kierownicy artystyczni zespołów, kierownicy literaccy zespołów, kierownictwo kinematografii, polityczne. Żadnej cenzury nigdy nie było. Ja nie widziałem w życiu cenzora w ogóle. Raz chyba byłem. Cenzor stał za plecami. Cenzor był w ogóle, może w literaturze bardziej był cenzor obecny, no bo oni tam rozmawiali, ale też był zaszyfrowany i w jaki sposób to powiem. Krótko mówiąc, w tym momencie, kiedy w zasadzie już szef kinematografii uzyskał to wszystko, co chciał od reżysera, dopuszczał film do kolaudacji, czyli był zdecydowany, żeby ten film poprzeć, żeby on wchodził na ekrany. No i w tym momencie zapadała decyzja, przyjmujemy kolaudację, jeszcze tam jakieś koledzy dorzucali pomysły, co wyciąć, co zmienić, no ale to już można było traktować z przymrużeniem oka bardziej. No i zapadała decyzja, że film wchodzi na ekrany. Ale jeszcze nie zapadała decyzja w dwóch sprawach. Czy film może pójść za granicę i czy film może pójść na festiwal. To była zupełnie osobna decyzja. I tu się tak stało. Film wszedł na ekrany.